Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dość wyjątkowy materiał. Będę chciał z tego raka, bo jest to taki dosyć spory rak, nawet na kółkach, co widać z tej strony. Będę chciał wymontować ten element. Jak widać, jest tutaj między innymi napęd SCSI, ale oprócz tego w środku jest prawdziwy dysk twardy. Na tym dysku twardym mam swoje kompozycje, które tworzę tutaj na Atari Falcon Cubase 206, czyli mam możliwość hard recordingu i jest to niesamowita możliwość. Natomiast ten dysk oczywiście jest w pełni sprawny, natomiast jest dosyć głośny, jest energożerny. Będę chciał go oczywiście zachować w takim stanie, jaki jest, a włożyć tam emulator dysku SCSI. Tu jeszcze można zaobserwować między innymi Roland SC880. Jest to taki najbardziej rozbudowany moduł MIDI, kompatybilny między innymi z serią Canvas, z General MIDI, czyli możemy sobie tutaj odgrywać nawet w grach, czy to na Atari, czy na Amidze, tu gdzie mamy możliwość odtwarzania MIDI. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj Yamaha, tak jak widać, CBX D3, czyli możliwość hard recordingu między innymi na Atari TT. Także ja wyciągam ten element, postaram się w kolejnym ujęciu pokazać Wam, jak to już wygląda w środku po rozłożeniu tej obudowy na CD-ROM czy na dysk twardy. Po rozkręceniu obudowy, jak widać, mamy dysk twardy na taśmę 50-pinową, dysk SCSI oraz napęd CD. Mamy tutaj też sekcję zasilania, jak widać na prawdziwym transformatorze. No, tutaj swojego czasu wymieniałem część komponentów, także tutaj zasilacz jest zadbany. Dodatkowo tutaj w tylnej części, gdzie mamy złącza, które wychodzą na zewnątrz SCSI, mamy taką płytkę, gdzie między innymi jest zasilanie do napędów, taśmy. Mamy dodatkowy wentylator, który tutaj chłodzi te urządzenia. W środku obudowy również mamy wentylator, także prezentuje się to naprawdę bardzo ciekawie. Obudowa jest dobrze wentylowana. Ja tutaj pozwoliłem sobie już odkręcić dwa wkręty, więc ta cała półeczka możemy tutaj wyjąć. Ja za chwileczkę będę wymieniał ten dysk na emulator, a sam dysk zostanie zarchiwizowany. Dlaczego tutaj mówię o standardzie SCSI, a nie standardzie IDE? Chodzi głównie o to, że już przy procesorach Motorola 68030 mieliśmy możliwość hard recordingu dzięki właśnie temu standardowi, który był wykorzystywany czy to właśnie w Atari Falconie, czy w Atari TT, jak również w Amigach, ze względu na to, że po DMA były te dyski obsługiwane, co przekładało się na mniejsze obciążenie procesora, więc było to po prostu bardzo dobre rozwiązanie, które uważano, że będzie się rozwijać, nie rozwiązanie IDE, tylko właśnie SCSI. Ten standard później przeszedł głównie do profesjonalnych serwerów, natomiast w komputerach wykorzystywało się tańsze rozwiązanie, czyli IDE, tańsze, bardziej popularne z czasem. Tak więc nie wszystko, co z założenia jest lepsze konstrukcyjnie, wchodzi później do standardu ze względu jeszcze na kwestię kosztów, czyli stosunek jakości do ceny. Także ja za chwilę zainstaluję tutaj emulator i Wam pokażę, jak to będzie docelowo wyglądało. Jak widzicie, moduł SCSI 2SD został zamontowany. W tym miejscu mamy kartę SD, która no jest 32 GB, także
także dużo większa niż tak naprawdę potrzebuje do swoich zastosowań. Co ciekawe, jest ona w standardzie przemysłowym, także mam nadzieję, że będzie bardzo trwała jakościowo. Ja tutaj wielkość partycji, które będę instalował, to będzie 512 MB, ze względu na to, żeby była partycja obsługiwana zarówno przez Atari TT, jak i przez Atari Falcon. W przypadku tego drugiego oczywiście mamy możliwość zrobienia większych partycji. Spróbuję też utworzyć tutaj partycję dla systemu Amigi. Tutaj dla tych nowych systemów wydanych przez Hyperion nie ma problemów z wielkością partycji, także będę mógł tutaj wykorzystać naprawdę bardzo duże rozmiary i to jest w tej chwili spora przewaga, ale mam kilka Amig z dyskami SCSI, więc będę chciał spróbować wykorzystać część przestrzeni też dla dysków amigowych. Mam nadzieję, że dam radę sformatować dysk tak, żeby po części pracował dla Amigi, dla Atari TT, Atari Falcona. Myślę, że to będzie spore wyzwanie. Wydaje mi się, że jak stworzę tutaj partycję dysków dla Atari i uruchomię w nowym systemie Amigi, będę miał możliwość sprawdzenia, że tam znajdują się już pewne obszary partycji, które będą w jakiś tam sposób rozpoznawane i wtedy uda mi się stworzyć kolejne. Ale to mam nadzieję, że zostanie tutaj jeszcze, znaczy na pewno zostanie zweryfikowane, więc taką informację będę mógł Wam przekazać. Za chwilę Wam, znaczy dla Was za chwilę, dla mnie pewnie za jakiś czas, postaram się Wam pokazać, jak wygląda kwestia partycjonowania już tego emulowanego dysku na samym Atari oraz mam nadzieję, że również na Amidze. Moi drodzy, chciałem pokazać Wam wspaniały komputer i narzędzie pracy dla mnie przed Silly Venture 2024 zimowa edycja. Jak widzicie, tutaj mój pokrowiec na Falcona, a oto sam komputer. Także zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Różne odcienie szarości z ciemną klawiaturą. Naprawdę wygląda imponująco. Tutaj Wam pokażę. Zobaczcie, mamy podłączony dysk SCSI, także ja w tej chwili już uruchamiam sam komputer. Jak widać, włączył się. Tutaj zaczyna już mrygać dysk twardy. Ok. Jak widzicie, tutaj na ekranie już trwa test pamięci. Także samo uruchomienie pokażę w takiej formie. Jak widzicie, włączył się program startowy, także ja tutaj włączam TOS-a, którego mam tutaj skonfigurowanego już pod Cubase'a. Jak widzicie, włączony jest tutaj program, który ogranicza przesył danych, transfer SCSI po DMA. Chodzi o to, żeby dobrze była obsługiwana dodatkowa karta Turbo 030, która znajduje się w tym Falconie. A za chwileczkę już Wam to pokażę, jak to wygląda wszystko puszczone przez OBS-a. Jak widzicie, system się uruchomił. Pokażę Wam, że już mam tutaj skonfigurowany dysk SCSI. Natomiast nie udało mi się go współdzielić z systemem plików Amigi. Może komuś się to udało. Jeśli tak, to chętnie bym poznał metodę. Także zapraszam do komentarza. Natomiast pokażę Wam tutaj HDR Driver. Jest to płatny program, ale rewelacyjny, cały czas rozwijany dla dużych Atari.
Ja mam tutaj w wersji 12 z groszami, bo takie jeszcze update'y kupowałem. I zobaczcie sami. Urządzenia, jakie mamy tutaj wykrywane. Czyli mamy po SCSI CD-ROM Toshiby, mamy nasz emulator SCSI 2SD. Ze względu, kiedy zaznaczyłem kompatybilność z TOS-em, automatycznie partycji, automatycznie on jest wykrywany jako 2 GB z groszami. Oczywiście to jest karta dużo większa. Tutaj kwestia jest pewnie ograniczeń TOS-a. Jest oczywiście też dysk, który mam tutaj podłączony bezpośrednio Hitachi w Atari Falcon po IDE. Jak widzicie, mamy tutaj te dyski, które są do 1 GB tak naprawdę, ze względu na to, że większych nie będzie widział TOS w wersji 4 z groszami, taki jaki mam tutaj w Atari Falconie. No i tutaj zaczynają się dyski już SCSI, które sformatowałem i które tutaj mam i są widoczne. Dlaczego 1 GB oraz pół gigabajta? Ze względu na to, że Cubase'a używam zarówno w Atari Falconie i on obsługuje partycję do 1 GB, ale również w Atari TT, która jest dodatkowo TT-tka rozbudowana o Yamahę, moduł Yamahy, tak żeby mieć dodatkowe zewnętrzne DSP. Natomiast TT-tka widzi do 512 MB. Stąd takie, a nie inne podejście. Więc jak widzicie, to jest już tutaj widziane w samym oprogramowaniu i widoczne jest przy starcie systemu. Jeśli ja teraz wyjdę i spróbuję Wam pokazać, jak wygląda sam transfer. Może jeszcze wcześniej zainstaluję te dodatkowe urządzenia, dyski, czyli pojawił się dysk M i N. Pokażę Wam, bo tutaj sobie już nagrałem. Na dysku M mam oczywiście oryginalnego Cubase'a, który wymaga klucza i kilku innych dodatków. Mam Cubase'a, który jest tutaj spreparowany specjalnie pod TT-tkę plus Yamahę. No i ostatnie nagranie, które robiłem na Silly Venture Summer Edition. I tak jak widać, zobaczcie, tutaj są poszczególne ślady, także wygląda to niemalże identycznie jak w przypadku dzisiejszych nagrań, gdzie każdy instrument jest na oddzielnym śladzie. Jak zwrócicie uwagę, około, no to te pliki zajmują dosyć dużo, więc no, sam utwór troszeczkę waży. Są to oczywiście pliki nieskompresowane, powiedzmy, że odpowiedniki wave'ów. Także tak to wygląda. Jeśli ja tutaj przejdę do wersji instalacyjnych, będę mógł Wam pokazać jeszcze kwestię samego transferu, czyli że mamy widoczne urządzenie i mamy widoczne dyski. Czyli jeśli tu, gdzie wiem Cubase'a zapisanego, czyli sobie przetestujemy dysk M, to zaczynamy właśnie test i w tej chwili, jak widzicie, w tym miejscu dioda dysku się nie świeci ze względu na to, że jest to dysk zewnętrzny. No i mamy tutaj na tym emulatorze dysków SCSI w okolicach 1300 KB na sekundę. Jest to na tyle właściwy wynik, że spokojnie zapewnia nagrywanie w Cubase'ie, bo co ważne, Cubase z procesorem 0.30, mówię o Cubase'ie audio, czyli z hard recordingiem, z nagrywaniem tych śladów. Ze względu na to, żeby nie obciążać procesora, wymagany jest dysk SCSI. Ten dysk SCSI jest tutaj podłączony i ten zestaw super działa. I tak naprawdę ten zestaw jest przygotowany, bo kończę najnowsze nagranie na Silly Venture 2024
Winter Edition, czyli ta zimowa edycja, więc postaram się sam utwór skończyć i przesłać go w najbliższy poniedziałek, czyli w tej chwili mamy sobotę dokładnie 30 listopada, więc wysyłka gotowego utworu za kilka dni. Także czeka mnie trochę z tym pracy. Ten materiał już kończę. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, jeśli mielibyście jakiekolwiek sugestie, co chcielibyście zobaczyć odnośnie Atari Falcona, to piszcie śmiało. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeśli te tematy będą ciekawe, jeśli te tematy nie będą banalne, to myślę, że postaram się zrobić dłuższe materiały wideo z jakimiś ciekawymi zagadnieniami. Mam nadzieję, że takie się pojawią. Także życzę Wam miłego, udanego weekendu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.